Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o 3 samochodach, które wbrew pozorom łączy jedno. Są to auta z napędem elektrycznym, ale z różnych segmentów i z różnych lat produkcji. Tak, mowa tutaj o Outlanderze PHEV z 2014 roku. W tym zestawieniu jest to wyjątek, bo to hybryda plug-in. Kultowej Tesli Model S, również z 2014 roku, oraz nowoczesnym Kia Niro EV z 2023 roku. Wiem, że to zupełnie różne samochody, wyprodukowane w różnych latach i o zupełnie innych cenach. Ale dzisiaj nie będę skupiać się na tych różnicach. Chcę porównać je pod kątem ich napędów elektrycznych i zaprezentować Wam moją subiektywną ocenę każdego z tych aut. Z pewnością każde z nich ma swoje wady i zalety. Ale dzisiaj spójrzmy na nie w sposób inny niż zwykle. Pokażę Wam, co sprawia, że każde z tych aut jest unikalne i co sprawia, że każde z nich zasługuje na uwagę. Czy Tesla Model S z 2014 roku nadal jest w stanie konkurować z nowymi autami? Jak wypadnie Outlander na tle nowoczesnych samochodów? A może to właśnie Kia Niro z 2023 roku okaże się najlepsza? Zapraszam Was serdecznie do oglądania i poznania mojej subiektywnej opinii na temat tych 3 wyjątkowych samochodów elektrycznych. Przygotujcie się na interesujące spojrzenie na każde z nich, bo z pewnością nie będzie to takie typowe porównanie. W 2018 roku, gdy w drodze było moje 3. dziecko, postanowiłem zmienić swój dotychczasowy samochód, poczciwe A4 1.9 TDI, na coś bardziej pojemnego. Jednocześnie chciałem także rozpocząć swoją przygodę z jazdą na prądzie. Dlatego zdecydowałem się na zakup Outlandera PHEV z 2014 roku. Jednak po kilku latach użytkowania pojawił się pomysł zmiany. W 2021 roku postanowiłem sprzedać Outlandera i zainwestować w kultową Teslę Model S i to w wersji P85 z 2014 roku. Jednak po pewnym czasie zdecydowałem się na kolejną zmianę. W końcu 2022 roku po sprzedaży Tesli ostatecznie odebrałem swoją Kia Niro z 2022 roku, Let's do this. gdy po raz pierwszy spróbowałem połączyć się z Outlanderem za pomocą aplikacji w moim telefonie, byłem gotów zrezygnować z całej tej idei. This is very nasty. Było to prawdziwe wyzwanie, ponieważ musiałem mieć w zasięgu Wi-Fi i to generowanego przez auto, co oznaczało, że musiałem być z nim w odległości około 20 metrów. A co w przypadku, gdy chciałem sprawdzić coś poza domem? Zupełna porażka. Kia wypada lepiej. Auto ma wbudowaną własną kartę SIM z dostępem do internetu, więc można się było połączyć i podejrzeć parametry auta z dowolnego miejsca na świecie. Jednak aplikacja działa tylko w trybie pobierania i wysyłania danych. Nie działa w czasie rzeczywistym, co jest jednak troszeczkę uciążliwe. Aplikacja Tesli w moim przekonaniu była nie tylko intuicyjna i łatwa w obsłudze, ale także działała w czasie rzeczywistym i miała pięknie zaprojektowany interfejs graficzny. Przyznam, że nawet po sprzedaży Tesli nadal tęsknię za tą aplikacją. Aplikacja Tesli pozwalała mi na zmianę natężenia ładowania auta w czasie rzeczywistym, co było bardzo wygodne. Bezapelacyjnie, jeśli chodzi o aplikację do sterowania samochodami, Tesla zajmuje pierwsze miejsce. Jednakże istnieją 2 kruczki w aplikacji Kii, o których należy wspomnieć i których zabrakło mi w tej chwili, rozważając to na tle Tesli. Po pierwsze,
brak możliwości ustawienia powiadomienia o kończącym się ładowaniu. Na przykład 10 minut przed przewidywanym zakończeniem aplikacja Qi wysyła informację, że przewidywany czas zakończenia ładowania nastąpi za 10 minut. To może wydawać się niewielką rzeczą, ale w sytuacjach, gdy jesteśmy w trakcie rozmowy z kimś lub idziemy na spacer, taki komunikat byłby bardzo przydatny. Po drugie, Kia ma opcję profili kierowcy ze zdjęciami, co również byłoby miłym dodatkiem w Tesli. Podsumowując, każde z tych trzech aut ma swoje wady i zalety, a aplikacje mobilne do ich sterowania stanowią tylko jedną z wielu funkcji. Jednakże, jeśli chodzi o łatwość i intuicyjność aplikacji mobilnych, Tesla zdecydowanie wygrywa. Jeśli chodzi o wykonanie, sytuacja jest nieco inna. Tesla wypada zdecydowanie gorzej, chociaż nie tak fatalnie, jak często się słyszy. Spotkałem pewnego dżentelmena, który jest fanem amerykańskich aut i powiedział mi tak, cytuję: Tesla, jak na amerykańskie auto, i tak trzyma dobre standardy wykonania. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile w tym prawdy. Jednak trzeba przyznać, że elementy w Outlanderze czy Qi są lepiej spasowane i wykończone. Outlander jednak osobiście raził mnie przyciskami przypominającymi te z Toyoty i to z lat 90. W każdym razie Tesla wypada gorzej, podczas gdy Outlander i Kia prezentują się lepiej pod względem wykonania. Teraz porozmawiajmy trochę o pojemności. Dla mnie było to całkiem zaskakujące, ale okazało się, że Tesla Model S jest znacznie bardziej pojemna niż Outlander. Często zdarzało nam się wrzucać całe zakupy z Lidla tylko i wyłącznie do przedniego bagażnika w Tesli. Zapewne pralki by nie zmieścił w Tesli, ale ze względu na obniżoną podłogę bagażnika mogło być to możliwe. Outlander również miał sporą przestrzeń, ale w porównaniu z Teslą wydawał się mniejszy. I zdecydowanie był mniejszy. Kia niestety wypada najgorzej w tym zestawieniu. Brak wykorzystania przestrzeni przedniej w Qi jest najbardziej irytujący. Jest tylko mały schowek na ładowarkę, a gdyby tak przesunąć zbiornik, wyrównawczy płynu chłodzącego oraz akumulator, to można by było zrobić coś naprawdę dobrego i zmieścić znacznie większy schowek. Teraz porozmawiajmy o doświadczeniach podczas jazdy. Bez wątpienia najlepiej wypada Tesla, która dzięki swojemu niesamowitemu przyspieszeniu od 0 do setki w 4,4 sekundy zapewnia prawdziwe wrażenia z jazdy. Niemniej muszę przyznać, że Outlander także zasługuje na pochwałę ze względu na swój fajny napęd na 4 koła. Tutaj pozwala na doskonałą stabilność na drodze. Niestety Kia wypada najgorzej w tym zestawieniu, gdyż napęd tylko na przednie koła w elektryku to zdecydowanie krok w złym kierunku. Często podczas gwałtownego ruszania czuć granice przyczepności, mimo że opony są zastosowane nowe. Rozmawiając o awaryjności, trzeba przyznać, że Outlander przez 3 lata użytkowania nie zawiódł mnie wcale. Jednak w przypadku Tesli trzeba liczyć się z większą ilością niuansów, elektroniki i szczegółów, które mogą wymagać naprawy. W tym czasie Tesla wypada gorzej. Co do Qi, no to na razie użytkuję ją zaledwie od 4 miesięcy, więc ciężko jest mi na ten temat coś powiedzieć. Przejdźmy teraz do tematu degradacji baterii. Tutaj Outlander wypada słabo, ponieważ ma małą baterię, jest to hybryda typu plug-in, jednak degradacja postępuje nawet do 40% po 6-8 latach i 200 000 km przebiegu. Podczas gdy w przypadku Tesli wynosi ona obecnie, z tego co znalazłem, 10-15%. Natomiast co do Qi, podobnie jak w poprzednim punkcie,
4 miesiące to zbyt krótki okres, aby oceniać degradację baterii. Przejdźmy teraz do tematu ceny. Jeśli chodzi o nowe auta, Tesla ma kosmicznie wysoką cenę. Ale ma to swoje uzasadnienie. Outlander jest z kolei zbyt drogi, jak na to co oferuje, a Kia wypada słabo. Choćby dlatego, ponieważ ma tylko jeden silnik. Nie można zatem mówić o wyraznym zwycięzcy w tej kategorii. Kwestia ładowania jest istotnym aspektem przy wyborze samochodu elektrycznego. Outlander ma najmniejszą baterię, co skutkuje ograniczeniami w ładowaniu. Maksymalny prąd ładowania prądem stałym wynosi 16 kW, a wbudowana ładowarka obsługuje maksymalnie 14 A. W przypadku Kii ładowanie prądem stałym powinno wynosić około 80 kW, a nawet 83 kW. Jak ktoś pokazywał na forum na zdjęciu. Prąd zmienny wynosi 11 kW, a w zestawie Kia ma EFSE jednofazowe 12 A, co zdecydowanie jest wadą. Tesla wypada najlepiej. Udało mi się zobaczyć prąd stały powyżej 105 kW podczas ładowania na superchargerze, a prąd zmienny można było uzyskać dzięki dwóm ładowarkom 22 kW. Podsumowując, Tesla wypada najlepiej w kwestii ładowania, podczas gdy Outlander ma największe ograniczenia. Przejdźmy teraz do kwestii zużycia energii, która z pewnością jest ważnym czynnikiem przy wyborze samochodu elektrycznego. Jeśli chodzi o Teslę, przy bardzo oszczędnej jeździe zużywała ona około 14 kWh, ale przy normalnych warunkach jazdy wynik oscylował w granicach 20 do 22 kWh. Outlander prezentował podobne wartości. Przy pełnej baterii do wykorzystania było około 8 kWh, co pozwalało na przejechanie około 52 km, chociaż maksymalny zasięg to zazwyczaj 40 km. Średnie zużycie energii wynosiło więc około 16 do 18 kWh. Natomiast Kia wypada zdecydowanie najlepiej pod względem zużycia energii. Przy normalnej jeździe oscyluje ono w granicach 15-17, a przy bardziej oszczędnej udało mi się zejść nawet do 10 kWh na 100 km. Te liczby świadczą o wydajności i ekonomiczności, jakie oferuje Kia w zakresie zużycia energii. Wynika to oczywiście też z tego, że Kia jest w tym porównaniu najmniejszym autem oraz najlżejszym. Jazda sportowym samochodem zawsze przynosi niesamowite wrażenia. Dlatego kolejnym punktem jest przyspieszenie. Bezapelacyjnym liderem w tej kategorii jest oczywiście Tesla. Jednak, jeżeli porównać Outlandera czy Kię z innymi samochodami na drodze, wypadają one naprawdę dobrze. Dzięki możliwości jednoczesnego wykorzystania silnika spalinowego i elektrycznego Outlander zapewnia bardzo przyjemne przyspieszenie, a Kia dzięki swojej lekkości porusza się sprawnie i dynamicznie. Przejdźmy teraz do fascynującej tematyki odzyskiwania energii, która pozwala na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie zasobów pojazdu. Tesla niestety wypada tutaj słabiej, dysponując jedynie 2 poziomami odzysku energii, ustawianymi na ekranie głównym. Natomiast Outlander i Kia posiadają łopatki przy kierownicy pozwalające na sterowanie poziomem odzysku energii. Co ciekawe, w Outlanderze łopatki są przymocowane do kolumny kierownicy, podczas gdy w Kii do samej kierownicy. Dlatego moim zdaniem wygodniej jest, gdy łopatki nie obracają się wraz z kierownicą, jak ma to miejsce w Outlanderze. Dodatkowo oba pojazdy umożliwiają swobodne toczenie się na poziomie B0, czyli dryfowanie, co pozytywnie wpływa na niskie zużycie energii. Przejdźmy teraz do systemów bezpieczeństwa, które są standardem w każdym z tych pojazdów. Oczywiście
Każdy z nich wyposażony jest w aktywny tempomat, ostrzeganie o kolizji i asystenta pasa ruchu. Ale Tesla tutaj idzie na całego. Właśnie w Tesli miałem niejedną sytuację, gdzie systemy bezpieczeństwa uratowały mi skórę. W jednej z takich sytuacji, gdy ktoś zszedł z chodnika na ulicę, Tesla wykryła osobę na jezdni, sygnalizując to na ekranie i wydając ostrzeżenia dźwiękowe. W innym przypadku, na autostradzie, Tesla lekko odbiła w prawo, unikając kolizji z samochodem z lewej strony, który zbliżył się zbyt mocno. Tutaj muszę przyznać, że Tesla zdecydowanie przoduje w kwestii systemów bezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się teraz systemom sterowania i ustawień, gdzie nie ma wątpliwości, Tesla wygrywa zdecydowanie. Ogromny i przestronny ekran w samochodzie jest absolutnie genialny, a system bardzo intuicyjny, wygodny i przejrzysty. Nawigacja jest rewelacyjna, a sterowanie Spotify to prawdziwa przyjemność. Kia ma sporo mniejszy ekran, ale w Apple CarPlay można znaleźć namiastkę tego, co oferuje Tesla. Niestety, nawigacja Google, której używam, nie podaje informacji o zużyciu baterii, tak jak ma to miejsce w Tesli. A Spotify działa oporniej. Jeśli chodzi o Outlandera, jego system jest tak kiepski, że szkoda nawet o nim wspominać. Podsumowując, porównanie trzech samochodów elektrycznych Tesla Model S, Mitsubishi Outlander PHEV i Kia Niro pozwoliło mi na dokonanie subiektywnej oceny ich najważniejszych cech. Tesla wyróżnia się przede wszystkim oszałamiającym przyspieszeniem, bardzo intuicyjnym i wygodnym systemem sterowania oraz zaawansowanym systemem bezpieczeństwa. Outlander i Kia natomiast wypadają bardzo dobrze pod kątem zużycia energii, osiągając bardzo przyjemne przyspieszenia, a także mają wygodne rozwiązania do sterowania poziomem odzyskiwania energii. Warto jednak pamiętać, że każde auto ma swoje wady i zalety, a jej użytkowanie może być zróżnicowane w zależności od potrzeb i warunków jazdy. Dlatego polecam dokładnie zapoznać się z danymi modelami i ich specyfikacją przed podjęciem decyzji o zakupie. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie mojej subiektywnej opinii na temat porównywanych aut. Zachęcam do subskrybowania, aby być na bieżąco z moimi przyszłymi filmami. Cześć!